So, welcome to our discussion overview of Srimad Bhagavatam, part 1 of 2014. Witamy na naszym przeglądzie ze Srimad Bhagavatam. Jest to pierwsza część w roku 2014. Let's see, whom of you were here last year when we discussed fifth canto? Kto z was był tutaj w ubiegłym roku, gdy omawialiśmy piąte kanto? Ja. Don't be shy. Nie wstydźcie się. Okay. So some of you were not here. Niektórych z was nie było. That's too bad. O, bardzo źle. We're not going to go back over fifth canto. Nie wrócimy do piątego kanto. We want to move on to the sixth canto. Chcemy przejść do szóstej pieśni. Is that all right? Czy w porządku? Mamy wybór? Well, let me say something more generally about the Bhagavatam to begin. Na początku powiem coś ogólnego odnośnie całego Srimad Bhagavatam. I was thinking earlier today about one image that may help us to situate the Bhagavatam. Dziś myślałem o takim obrazie, który pomoże nam usytuować Bhagavatam. Think of a pyramid. Pomyślcie o piramidzie. And the pyramid has three layers. I ta piramida ma 3 poziomy. On the bottom layer is Bhagavad Gita. Na najniższym poziomie jest Bhagavad Gita. In the middle is the Srimad Bhagavatam. Po środku jest Srimad Bhagavatam. And on top is... A na szczycie jest... Anyone want to guess? Czy ktoś chciałby zgadnąć? Chaitanya Charitamrita, yes. Tak, Chaitanya Charitamrita. Now, the analogy of the pyramid has two aspects to it. Analogia piramidy ma 2 aspekty. The bottom of the pyramid is the widest part of the pyramid. Dół piramidy jest jej najszerszą częścią. And this wideness represents, so to speak, the broadness of the Bhagavad Gita's appeal. Many people all over the world are familiar, well, especially in India, with Bhagavad Gita. I ta szerokość tej piramidy symbolizuje szerokość dostępu Bhagavad Gity. Wiele osób, zwłaszcza w Indiach, jest zaznajomiona z Bhagavad Gitą. The Bhagavatam is read and revered by not so wide a population. Bhagavatam jest czytane i czczone przez nie tak szeroką populację. Or you could put it like this, the Bhagavad Gita, anyone in India or beyond who identifies themselves, for better or worse, as quote-unquote Hindu, they will say, yes, Bhagavad Gita, this is our scripture, this is our holy Bible, whatever. Czy można też powiedzieć tak, że każdy w Indiach, czy nawet poza Indiami, kto identyfikuje się jako Hindus, o Bhagavad Gicie powie, tak, to jest nasza Biblia. A smaller population will revere the Srimad Bhagavatam. Still a very large number of people will have reverence for and may possibly study the Bhagavatam. Nieco mniejsza populacja, chociaż też dosyć obszerna, tak czci, szanuje, uznaje Bhagavatam. And in terms of sampradaya, it's not only the Gaudiya Vaishnava or Chaitanya Vaishnava sampradaya that considers the Bhagavatam as authoritative. W kategorii sampradai nie jedynie Gaudiya Sampradaya czy Chaitanya Vaishnava Sampradaya uznaje Bhagavatam jako autorytet. The Vallabha Sampradaya is revering
considers the Bhagavatam the highest authority scripture. Vallabha Sampradaya uznaje Bhagavatam za najwyższy autorytet. The Madhva Sampradaya, Madhvacharya commented on, he wrote commentary to part of the Bhagavatam. W Madhva Sampradai Madhvacharya napisał komentarz do części Bhagavatam. And Nimbarka, I believe, also reveres the Bhagavatam. I Nimbarka, jestem przekonany, że także objawia Bhagavatam w Nimbarka Sampradai. The Sri Vaishnavas of South India, mainly Tamil Nadu, they're more focused on the Vishnu Purana than the Bhagavatam. Sri Vaishnavowie w południowych Indiach, zwłaszcza w Karnatace, są bardziej skoncentrowani na Vishnu Puranie. So Ramanujacharya did not write commentary on Bhagavatam, he wrote on Vishnu Purana. Także Ramanujacharya, on nie napisał komentarza do Bhagavatam, on skomentował Vishnu Purana. But there is a Sri Vaishnava commentary by one Viraragavacharya. Ale Viraragavacharya napisał komentarz do Bhagavatam i jest on z tej Sampradai. Okay, we have this pyramid image, but then we come to the top section. There we have the narrowest, the smallest, the Chaitanya Charitamrita. This we revere as our canonical, authoritative scripture. Także na szczycie tej piramidy mamy Sri Chaitanya Charitamritę, którą my uznajemy jako kanoniczne pismo objawione. So the small, in terms of numbers of people who study, Chaitanya Charitamrita, it's going to be less than those who study Bhagavatam, which is less than those who study Bhagavad Gita. Także jeśli chodzi o liczbę osób, to Sri Chaitanya Charitamritę studiuje mniej osób niż studiuje Śrimad Bhagavatam, które z kolei studiuje mniej osób niż Bhagavad Gita. But there's another way to look at this analogy, and that is in terms of the Bhagavad Gita being foundational. Można jednakże inaczej spojrzeć na tą piramidę, mianowicie tak, że Bhagavad Gita jest fundamentem. Then what is sitting on the essential teachings of Krishna in Bhagavad Gita is the Srimad Bhagavatam. A to, co zasadza się na tych esencjalnych naukach Krishny w Bhagavad Gicie, to jest Srimad Bhagavatam. And the culmination, or you can say one way to see the Chaitanya Charitamrita, it's like a kind of narrative commentary on the Bhagavatam and the Gita. That's the culmination, coming to the how do you say, Gipfel? Gipfel. No, that's a German word. To the top, the point. I wierzchołkiem tej piramidy jest Sri Chaitanya Charitamrita, która jest niejako komentarzem do Śrimad Bhagavatam i Bhagavad Gity. So the Bhagavatam is supporting the Chaitanya Charitamrita. Bhagavatam wspiera Chaitanya Charitamrita. But of course, what is Chaitanya Charitamrita? It's the account of that person who is considered the perfect reader of the Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu. A czym jest Chaitanya Charitamrita? Jest to opis życia osoby będącej uosobieniem nauk Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Or listener, reciter of Bhagavatam. Czy też słuchaczem albo recytatorem Bhagavatam. Because what did Lord Chaitanya do much of his time, especially later time, after taking sannyas, he simply heard, studied and remembered Bhagavatam. To, co Pan Chaitanya robił, zwłaszcza w późniejszym okresie swojego życia, po przyjęciu sannyasy, to słuchanie, pamiętanie i studiowanie Bhagavatam. So then also we can take this analogy. We have Bhagavatam in the middle. It's connecting Chaitanya Charitamrita and
Bhagavad Gita. Także w tej analogii Bhagavatam, ono łączy Sri Chaitanya Charitamrita z Bhagavad Gitą. Which means it's connecting that which is revered by the mass, by the vast majority of persons who identify with the tradition, and the narrower tradition, or the Gaudiya Vaishnava, Chaitanya Vaishnava tradition. Mianowicie łączy to zwolenników tej najszerszej tradycji, wszystkich tych, którzy uznają Bhagavad Gitę, z takim wąskim gronem zwolenników Pana Chaitanya Mahaprabhu. So, this is just, an analogy out of my head, so there's nothing scriptural about it. To jest taka analogia, która przyszła mi po prostu, przyszła mi do głowy. Nie ma żadnych odnośników w pismach do tej analogii, także można powiedzieć, że to jest taka moja spekulacja. Whenever I speculate, I announce my speculations. This is my speculation. Gdy coś wyspekuluję, to ogłaszam, że jest to moją spekulacją, także to jest właśnie jedną z nich. The idea is to help us to appreciate the sort of locus, the location of the Bhagavatam and how important it is for us. Ale celem tej analogii jest ukazanie nam lokalizacji Bhagavatam i przedstawienie, jakie ono jest dla nas ważne. And we know, if we think about how much effort our Srila Prabhupada put into translating and commenting and publishing the Bhagavatam, we can understand. For him, this was the most important of his efforts. I jeśli przyjrzymy się, ile wysiłku Srila Prabhupada włożył w przetłumaczenie, skomentowanie i wydanie Śrimad Bhagavatam, to zrozumiemy, że był to jego największy wysiłek. Of course, I think it goes without saying, he wanted us to read his books, and especially the Bhagavatam. I oczywiście myślę, że o tym nawet nie trzeba mówić, że on chciał, byśmy czytali jego książki, a zwłaszcza Śrimad Bhagavatam. But alas, sometimes we find with the Bhagavatam there are various aspects of it which make it challenging. Ale niestety znajdujemy pewne fragmenty Bhagavatam, które są dla nas wyzwaniem. One of the things that makes it challenging is its size, its length. Jednym z wyzwań jest jego rozmiar, jego długość. It's relatively long. It's much longer than the Bhagavad Gita by 200%. No, 10 times, 20. It's 20 times, more than 20 times longer than the Bhagavad Gita. W kategorii długości jest ponad 20 razy dłuższe niż Bhagavad Gita. And we hardly manage with Bhagavad Gita, right? A my ciężko sobie, ledwie radzimy sobie z Bhagavad Gitą, tak? If we read one chapter of Bhagavad Gita, we think, I survived. Gdy przeczytamy jeden rozdział Bhagavad Gity, to myślimy, o, przetrwałem to. How do you say? Przetrwałem. Przetrwałem to. So, what to speak of the Bhagavatam. Więc co dopiero mówić o Bhagavatam. But the Bhagavatam has, we might say, a kind of redeeming quality for us, and that is, it's got lots of story, it's got a lot of narrative. Ale Bhagavatam ma też coś, co przynosi nam ulgę, mianowicie ma wiele historii, wiele różnych opisów. And fortunately, what's the narrative about? It's all about the Supreme Personality of Godhead. I na szczęście wszystkie te opowieści dotyczą Boga Najwyższej Osoby. And really, this is the story to be told. I tak naprawdę jest to historia, którą należy opowiedzieć. There's so many novels. You go into a bookstore today, and most of the bookstore will be full of novels. Jest tak wiele różnych noweli, które wypełniają większość dzisiejszych księgarni. It's amazing how many novels get written
Jest to oszałamiające, jak się przyjrzymy, ile powieści jest pisanych. I read that in Iceland, 1 out of every 10 people is an author of some novel, usually novels. Czytałem w Islandii, że 1 na 10 osób jest autorem i na ogół to są autorzy różnych powieści. Because they have nothing else to do in Iceland. Tam w Islandii nie mają nic innego do roboty. So, yes, there are a lot of stories, but we would say that the original, the full story, what's the real story? It's the story of the Supreme Person. Także jest wiele rozmaitych historii, ale co jest taką prawdziwą historią? Jest to historia najwyższej osoby. The Supreme Person and his associates. Najwyższej osoby i jego towarzyszy. Bhagavan and the Bhagavatas, those who are related to Bhagavan. Bhagavan i Bhagavatowie, ci, którzy mają związek z Bhagavanem. So this is what constitutes the Bhagavata Purana. But the Bhagavata Purana it's in many respects a summary of something which is unlimited. I to tworzy Bhagavata Purana, ale Bhagavata Purana jest w pewnym sensie streszczeniem czegoś, co jest praktycznie nieograniczone. Maharaj Parikshit only had 7 days and 7 nights to live. Maharaj Parikshit miał jedynie 7 dni i 7 nocy życia. So what could be said in that time that we get in the text that we have, that has descended down to us? Także to, co było powiedziane w tym czasie, to jest tym tekstem, który zstąpił do nas. And one sees hints in various ways that the Bhagavatam is a summary of, well, the unlimited pastimes of the Lord. Także jest wiele wskazówek, które pokazują, że Bhagavatam jest jedynie streszczeniem nieograniczonych rozrywek Pana. When it says that after giving a list of avatars of the Lord in Canto 1, saying that there are as many avatars as there are waves on a river. W pierwszej pieśni Bhagavatam, po wyliczeniu różnych inkarnacji Pana, jest wzmianka, że tak naprawdę inkarnacje Pana są nieograniczone. Jest ich tak wiele jak fal na rzece. When in the 10th canto we read of some 20 demons that are sent to harass Krishna, and they're all killed by Krishna and Balaram. But we also hear that actually they were killing 1 demon every day. W 10. pieśni Bhagavatam jest wymienionych 20 demonów, których Krishna i Pan Balaram zabili we Vrindawanie, ale tak naprawdę jest wspomniane, że oni codziennie zabijali jednego demona. Or according to one tradition, he was killing 3 demons a day. A według jeszcze innej tradycji oni zabijali 3 demony codziennie. One before breakfast, one before lunch, and one before dinner. Jednego przed śniadaniem, jednego przed obiadem i jeszcze jednego przed kolacją. To get the appetite. Żeby pobudzić apetyt. So the Bhagavatam is very much summarizing. Także Bhagavatam tak bardzo, bardzo streszcza. And yet, as I said, this summary we find sometimes difficult to grasp because of its length. A jednak, tak jak powiedziałem, to streszczenie nam się wydaje takie aż ciężkie do ogarnięcia z powodu jego długości. I think I mentioned last time, Srila Prabhupada said once, he was remembering how his Guru Maharaj spent 1 month at Radha Kunda every day lecturing on the very first verse of Bhagavatam. W zeszłym roku wspominałem, jak Srila Prabhupada mówił, że jego mistrz duchowy w Radhakundzie spędził cały miesiąc omawiając pierwszy werset ze Śrimad Bhagavatam. And he said actually you could spend a month
studying any one of the verses of Bhagavatam. I on powiedział, że można spędzić cały miesiąc omawiając każdy werset z Bhagavatam. Because there's so much in every single verse. Gdyż w każdym wersecie jest tyle informacji. And he was saying this and he said, do the math. How long is that going to take? How long? Więc gdy on to powiedział, przeliczcie sobie, jak długo to wszystko zajmie. So we might not be so inclined to follow that suggestion. He wasn't saying we should do it, he was saying one could do it. Także nie jesteśmy zbyt chętni, by zastosować się do tej sugestii. On nawet nie powiedział, że powinniśmy tak robić, jedynie zasugerował, że można by tak zrobić. Yeah, the general point is the challenge of the Bhagavatam, and how is it that we can cultivate and expand and increase our appreciation, our relish of the Bhagavatam. Ale chodzi o to, jakim wyzwaniem jest Bhagavatam i jak możemy zwiększyć swój smak do rozkoszowania się Bhagavatam. Nigamakalpataror galitan palang shukamukad amrita drava samyutam pivata bhagavatam rasamalayam mahuraho rasika bhuvi bhavuta. It's an invitation to relish, literally to drink the Bhagavatam. Jest to zaproszenie, by smakować, dosłownie mówiąc, by pić Bhagavatam. Peach. So that invitation is addressed to rasikas, to those who are able to relish. To zaproszenie skierowane jest do rasików, tych, którzy są w stanie smakować. Now the challenge or the idea then becomes how to become rasika, how to become relisher of Bhagavatam. Także wyzwaniem jest to, jak stać się tym rasika, jak smakować Bhagavatam. Well, one thing that can definitely help in the process is to go on reading the Bhagavatam. To, co z całą pewnością pomoże, to czytać Bhagavatam. What a radical idea. Co za radykalny pomysł. But another thing which I think can help is to discuss Bhagavatam in a way which I like to do, and that is to make sort of big jumps to overview larger sections of Bhagavatam. Ale inną rzeczą, którą uważam za pomocną, jest to, co ja lubię robić, mianowicie omawiać taki przegląd, omówić większe sekcje Bhagavatam. Now, the way I do this is just one way to do it. There's any number of ways one might overview the Bhagavatam. Jest cała masa sposobów, jak można to robić, ale ja mam taki swój ulubiony. In one sense, our model for overviewing the Bhagavatam is Srila Jiva Goswami. Jednym z naszych modeli robienia przeglądu Bhagavatam jest model Srila Jiva Goswamiego, who in his Bhagavata Sandarbha, the six Sandarbhas, Shat Sandarbhas, is developing, he is making what's called systematic theology based on the Bhagavatam. W Bhagavad Sandarbhie, która jest częścią jedną z Shat Sandarbh, jest tak omówienie teologii Bhagavatam. Or another summary is done by Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita. A innym podsumowaniem jest Brihad Bhagavatamrita Sanatana Goswamiego, in which he tells two stories, neither of which you find in the Bhagavatam itself, but which he is presenting as his summary of the Bhagavatam. w której on opowiada dwie historie. Co ciekawe, żadna z nich nie występuje w Bhagavatam, ale on opowiada je w taki sposób, że jest to streszczeniem Bhagavatam. Well, so I'm not following either of these. I'm sort of doing the, well, I have different initials now, KRKS summary. Ja nie stosuję się do żadnej z tych metod. Ja mam swoją własną metodę,
nazwaną od moich inicjałów, które teraz są inne, KRKS podsumowanie. Used to be KKD. Now it's Do tej pory było KKD. have to make adjustments. Musimy wprowadzić zmiany. All right, so what I like to do is just work through each of the cantos one by one. To, co ja lubię robić, to przechodzić każdą pieśń po kolei, jedna po drugiej. Because I see that the way the Bhagavatam is arranged is there seems to be a purpose there. Bhagavatam jest zaaranżowany w taki sposób z powodu pewnego celu. And so I find it useful just to work through one canto at a time and looking at bigger narratives. Także ja uważam za właściwe przyglądać się każdej pieśni tak z osobna, jednej w pewnym czasie i przyjrzeć się takiemu szerszemu opisowi. And in doing this, I don't really I focus on the verses of the Bhagavatam, not on purports that Srila Prabhupada has written. Robiąc to, skupiam się na wersetach Bhagavatam, nie na znaczeniach napisanych przez Srila Prabhupada. One thing about Prabhupada's purports, he has said himself that essentially he's written all that he needs to say in the first two cantos in terms of his purports. Znaczenia Srila Prabhupada są, tak jak on sam to powiedział, że wszystkie zasadnicze rzeczy przedstawił w komentarzach do pierwszych dwóch pieśni. And then from then on, he's elaborating, he's giving some details, he's underlining certain points like that. A dalej jedynie to rozwija, podkreśla pewne punkty, omawia to. He's also referring to comments of previous acharyas. Także odnosi się do komentarzy wcześniejszych acharyów. Especially Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and sometimes others. A zwłaszcza Sridhara Swamiego, Vishwanatha Chakravartiego Thakura i czasem też innych. And sometimes he weaves commentary, especially of Sridhar Swami, into his translations. A czasem też tak wplata komentarze, zwłaszcza Sridhara Swamiego, do swoich tłumaczeń. Yeah. But I like to. I have read Prabhupada's purports, and then I want to then step back and make overview, looking at a sequence, a chapter at a time of verses, for example. Ale ja czytałem te znaczenia Srila Prabhupada i omawiając to chciałem tak jedynie zrobić krok w tył, żeby przedstawić taki ciąg z całego rozdziału. And in this way work through one canto at a time, the next canto, like that. But also I like to make connections between cantos. I w ten sposób chcę omówić każdą pieśń po kolei, ale jednocześnie chcę też ukazać związek między kolejnymi pieśniami. And sometimes I like to point out themes. I czasem też chcę ukazywać pewne tematy. Specific themes that come up, especially in terms of the story, the narrative. Określone tematy, jakie pojawiły się zwłaszcza w historii, w tej narracji. And sometimes I'll speak of what I call motifs. A czasem też mówię o tym, co nazywam motywacjami. Not motivations, motif. Czy motywami. Yeah? You say? Motif. Okay. Motivami. Motifs. Okay. Motifs are like elements in a pattern, like if you have some kind of cloth that has some, flower pattern, then a motif would be the single flower. Żeby zrozumieć znaczenie słowa motyw, to wyobraźmy sobie jakąś tkaninę, na której jest wzór kwiatowy. Także poszczególny kwiat będzie jednym motywem. And usually we who do hear and read the Bhagavatam, we're actually
conscious, we're aware of these different themes and motifs, but it's nice sometimes to point them out and show connections across different parts of the Bhagavatam. My, którzy czytamy Bhagavatam, jesteśmy zaznajomieni z jego motywami. Niemniej jednak czasem jest dobrze tak to sobie usystematyzować, ukazać je i związek między nimi. Right, all of that was by way of introduction. Dobrze, to wszystko było jedynie wprowadzeniem. Are we still here? Are we ready for something? Czy nadal tu jesteśmy? Czy jesteśmy gotowi na coś? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Deving Saraswating Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Nashta Prayeshva Bhadreshu. Nashta Prayeshva Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. So one thing to keep in mind is the first 3 verses of the first canto, first chapter of Bhagavatam. Jedną rzeczą, którą powinniśmy pamiętać, są pierwsze 3 wersety z pierwszego rozdziału pierwszej pieśni Bhagavatam. The very first verse is presenting what the subject of the Bhagavatam is. Pierwszy werset ukazuje temat Bhagavatam, Namely Param Satyam, the supreme truth. mianowicie Param Satyam, najwyższą prawdę. Then the second verse is talking about what the Bhagavatam is not. Drugi werset mówi o tym, czym Bhagavatam nie jest. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam. It's telling what it's not and for whom it is. Mówi o czym ono nie jest i dla kogo ono jest. It's not kaitava dharma, cheating dharma. Nie jest to kaitava dharma, czyli oszukańcza dharma. And it's for the nirmatsaranam, for the nirmatsara, those who are free from envy. Jest dla nirmatsara, tych, którzy są wolni od zazdrości. At which point we might think, whoops, I'm disqualified right from the start. I słysząc to możemy sobie pomyśleć, o, ja już od samego początku jestem niekwalifikowany. But actually it's meant as an invitation that, okay, whatever we may be, now let us become nirmatsara, let us become free from envy. And here's how we can do it, by hearing Bhagavatam. Ale jest to pewnego rodzaju zaproszeniem, że my powinniśmy, bez względu na to, kim jesteśmy, powinniśmy uwolnić się od zazdrości, a w jaki sposób? Właśnie przez słuchanie Bhagavatam. And then the third verse is, as I just quoted before, Nigama Kalpataror Galitam. It's giving advertisement for the Bhagavatam that this is the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. A trzeci werset, to właśnie ten, który zacytowałem, on mówi, że Bhagavatam jest dojrzałym owocem wiedzy wedyjskiej. And it's so sweet, it's so ripe that it's oozing out of the fruit. Oozing. Jest tak dojrzały, że aż sok wycieka z tego owocu. It's dripping and, you know, like mangoes when they're that ripe. Very, very sweet. Ona aż kapie, takie na przykład mango, gdy są takie zupełnie dojrzałe, są takie bardzo słodkie. But we're thinking, well, it's not that sweet. A my myślimy, o, wcale nie jest takie słodkie. Yeah, well, that's where we need to develop. It's an acquired taste.
że właśnie musimy się odpowiednio rozwinąć. Ten smak jest osiągalny. When we're small children, we don't like spinach. Będąc małymi dziećmi nie lubimy szpinaku. But after some time we get older, we appreciate actually spinach is very nice. Ale po pewnym czasie, gdy dorastamy, potrafimy docenić, że faktycznie szpinak jest bardzo dobry. And then when we hear that Lord Chaitanya loved spinach, then we say, yes, give me more spinach. I gdy słyszymy, że Pan Chaitanya uwielbiał szpinak, to mówimy, tak, daj mi więcej szpinaku. So similarly with Bhagavatam, we want to become mature so that we can relish its sweetness. Podobnie jest z Bhagavatam, także chcemy stać się dojrzali, by móc smakować jego słodycz. So these three verses, they're like foundation, and you could say they're echoing through the Bhagavatam. Te 3 wersety są niczym podstawa i ich echo odbija się poprzez całe Bhagavatam. And we want to hear, we want to recognize that echo. I chcemy słuchać, chcemy uznać to echo. Okay. Dobrze. 6th Canto Bhagavatam Ki Jai. 6. pieśń Bhagavatam Ki. Jai. But before the 6th canto, Ale przed 6. kanto, what do we get at the end of the 5th canto? co dostaliśmy pod koniec 5. kanto? What's the last chapter of the 5th canto about? O czym jest ostatni rozdział 5. kanto? Description of Hellish Planet? Yes, Opis planet piekielnych, tak. yes, that's the real nectar. To jest prawdziwy nektar. We love to hear about how those rascals are punished in all these different horrible ways. Uwielbiamy słuchać, jak ci dlanie są karani w takie różne okropne sposoby. There's a photo of Srila Prabhupada when the devotees had just finished printing the 5th canto volume. Second, that time I guess more than one volume. And the paintings were there, and one of the paintings is showing some of these punishments of the hellish planets. And Prabhupada is looking at that photo and smiling. Jest takie zdjęcie Śrila Prabhupada, gdy Śrila Prabhupada dostał w tamtym czasie 5. kanto wydrukowano w 2 tomach, także gdy dostał ten 2. tom do ręki, zaraz po wydruku, to przeglądał te ilustracje i tam jedna ilustracja ukazuje właśnie te planety piekielne i Śrila Prabhupada, gdy to zobaczył, to się tak uśmiechnął. So Maharaj Parikshit has heard about the sufferings, the punishments in the hellish planets, and now in the beginning of Canto 6, he expresses concern about this. Pod koniec 5. kanto Maharaj Parikshit usłyszał właśnie o tych cierpieniach, o tych karach, jakie ludzie dostają na planetach piekielnych, więc dlatego to 6. kanto rozpoczyna od pytania, jak można tego uniknąć. All right, before I work through that, the first 3 chapters, though, again, very broadly, the 6th canto, it is this first narrative about Ajamila is said to be describing Shuddha Bhakti, pure Bhakti. Także zanim omówią to bardziej szczegółowo, zrobię taki przegląd pierwszych 3 rozdziałów. Mówi się, że one opisują Shuddha Bhakti. Of course it's also telling about the glories of the holy name. I oczywiście jest wspomniane o chwałach świętego imienia. Which is a core teaching which we in our tradition draw from for our mission following Chaitanya Mahaprabhu. Co jest główną nauką, jaką uzyskujemy właśnie z tego jako zwolennicy Śri Chaitanya Mahaprabhu.
We also find in Canto 6 the story of the killing of Vritrasura, the appearance and then the killing of Vritrasura. W 6. kanto również słyszymy historię pojawienia się i zabicia demona Vritrasury. And one interesting thing about this account is it's a kind of commentary on the Rig Veda. I jedną z interesujących historii odnośnie tego jest to, że jest to pewnego rodzaju komentarz Rig Vedy. Because in Rig Veda, Vritrasura is described in 2 or 3 of the hymns. W 2 czy 3 hymnach Rig Vedy opisany jest Vritrasura. And all we know from the Rig Veda is he was a big demon, and it was a wonderful thing that he was finally killed by Lord Indra. I z Rig Vedy dowiadujemy się, że on był bardzo potężnym, okropnym demonem, więc wspaniałą rzeczą było to, że został on zabity przez pana Indrę. That's only the surface of the story. Ale to jest jedynie powierzchnia tej historii. We get the real story in the Bhagavad. Prawdziwą historię dostajemy w Śrimad Bhagavatam. And what's the real story? The real story is that Vritrasura was actually a great devotee. I czym jest ta rzeczywista historia? Jest ona tym, że tak naprawdę to Vritrasura był wielkim baktą. And that he was looking forward to being killed by Indra. I że on wyczekiwał tego momentu bycia zabitym przez Indrę. It turns out in the Bhagavatam that Vritra is the hero more than Indra. I Bhagavatam ukazuje, że tak naprawdę Vritra był większym bohaterem niż pan Indra. There's a bit of humor there, and as a little footnote, there's a lot of humor in the Bhagavatam, which sometimes we pass over and don't notice. Jest trochę humoru w tej historii i jako taka uwaga na marginesie mogę dodać, że w Bhagavatam jest wiele humoru, które czasem nawet mijamy nie zauważając. There's humor, there's irony. Jest humor, jest ironia. The Bhagavatam has so many dimensions. Bhagavatam ma tak wiele wymiarów. We also get in the Bhagavad 6th canto the notion of bhakti as being yadrichaya, as happening causelessly. I w 6. kanto mamy też wspomnienie tego, że bhakti jest yadrichaya, jest ono bezprzyczynowe. Which reflects back to the very first verse of the Bhagavatam, which in the very beginning line is talking about causality. I wzmiankę o tym już mamy w pierwszym wersecie Bhagavatam, które w pierwszej linijce mówi na temat przyczynowości. Things are getting a bit crowded in the back corner. If anyone feels, if the spirit moves you, feel free to move more this way. W tym tylnym narożniku, There's plenty of space up here. w tylnym narożniku zaczyna się robić tłoczno, także jeśli macie ochotę, to proszę spokojnie możecie tu przesunąć się. Jest tu bardzo dużo miejsca z przodu. So, okay, these are some general themes. There are others, of course, and we'll touch on them. To są takie ogólne tematy, jest ich też cała masa, także dotkniemy ich. The sixth canto opens with Maharaj Parikshit asking questions. That's what he does. 6. kanto rozpoczyna się od pytania Maharaja Parikshita. Let's remember the condition of Maharaj Parikshit. He is in a very critical condition. Pamiętajmy, w jakich warunkach znajduje się Maharaj Parikshit. Jest on w bardzo krytycznej sytuacji. He is fortunate in knowing the time of his death. He's also fortunate in having decided to use the time that he has in the best way possible. Jest szczęśliwy w tym sensie, że zna czas swojej śmierci i szczęśliwy też dlatego, że postanowił ten pozostały czas wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. We're in the beginning of sixth canto, which means it's probably been already
at least 3 days and nights that he's listening. Tutaj w początku 6 pieśni musiało już minąć przynajmniej 3 dni i nocy, które on poświęcił na słuchanie. He's been fasting and he hasn't been sleeping, but he's still very lively. On pościł, on nie spał, a mimo to jest bardzo ożywiony. He has said that I'm ready to hear from you. I have no obstacles. I am simply here to listen to you, Shukadev Goswami. Powiedział, że jestem gotów, by słuchać, nie ma żadnych przeszkód, jestem tu jedynie, by słuchać Ciebie, Shukadeva Goswami. So it's explained by, I think it's Sridhar Swami, that in effect what Parikshit Maharaj is asking in the beginning verses of chapter 1 is, he's saying, in Canto 2, you were explaining Nivritti Marga. Myślę, że to Sridhar Swami w swoim komentarzu wyjaśnia, że w tych początkowych wersetach pierwszego rozdziału Maharaj Parikshit pyta Shukadeva Goswamiego, że w drugim kanto wyjaśniłeś Nivritti Margę. And you have described Pravritti Marga in Canto 3. I w trzeciej pieśni opisałeś też Pravritti Margę. Exactly how that works, that would be another discussion, because Pravritti, the opposite of Nivritti. Nivritti means disengagement from the world. Pravritti means engagement with the world. Żeby to szczegółowo omówić, to jest cała inna wielka dyskusja, ale w skrócie powiem, że nivritti oznacza tak wyrzeczenie się tego świata, a pravritti angażowanie się w ten świat. But the whole discussion of pravritti nivritti, that echoes back to the Mahabharata for which this subject, which is better, is a huge theme. Ale cała ta dyskusja pravritti i nivritti jest echem Mahabharaty, w której cała ta dyskusja, co jest dobre, co jest złe, jest ogromnym tematem. So again, summary has gone on, second, third cantos, and Maharaj Parikshit then says, now at the end of the 5th canto you've explained about hellish planets. Także to podsumowanie było w drugiej i trzeciej pieśni i dalej Maharaj Parikshit mówi, że pod koniec 5. pieśni opisałeś planety piekielne. And in Canto 4 you've talked about Swayambhuva Manu, you've started talking about the Manu system. A w 4. pieśni opisałeś Swayambhuva Manu. To jest początkiem dyskusji różnych Manu, którzy są zarządcami Manvantarów. Because the one way the Bhagavatam is structured, it's starting with Canto 4, telling the story of one day in the life of Lord Brahma. Jedną ze struktur Bhagavatam, poczynając od 4. pieśni, jest opisanie jednego dnia Brahmy. Well, in a sense that story begins in Canto 2, but with the Manvantaras, Canto 4. W pewnym sensie ta historia już zaczyna się od 2. pieśni, ale jeśli chodzi o Manvantary, to początkiem była pieśń 4. Okay, now comes the key question that he asked for the beginning of Canto 6. I teraz pojawia się to kluczowe pytanie, które zadał na początku 6. pieśni. He says, kindly tell me how human beings may be saved from having to enter hellish conditions in which they suffer terrible pains. Powiedział, łaskawie powiedz mi, jak żywe istoty mogą być uchronione przed wejściem na te planety piekielne, w których żywe istoty cierpią niesamowite bóle. How can people avoid this trouble? In other words, he's not worried about himself, he's worried about others. Jak ludzie mogą uniknąć tych kłopotów? Innymi słowy, nie martwi się o siebie, martwi się o innych. And then Shuka responds in a sort of gradual way. He doesn't give his full answer right away. Shuka odpowiedział tak stopniowo, nie dał swojej pełnej odpowiedzi od początku.
So first he starts out in a sort of karma kanda style. He says, one must atone for one's sinful activities before death. Najpierw odpowiada w stylu karma kanda, że należy odpokutować za swoje grzeszne czynności przed śmiercią. Now you may say, well, hold on, I thought the Bhagavatam doesn't have any cheating dharma. Także możecie powiedzieć chwileczkę, ja myślałem, że Bhagavatam nie zawiera żadnej oszukańczej dharmy. But no, we have to see the context. Ale nie, musimy przyjrzeć się kontekstowi. Shukadeva is building up an argument. Shukadev tak buduje argument. And he's doing this in order to highlight what is his real point. I robi to, by tak naświetlić swój prawdziwy punkt. And in the process, he's not excluding that which may be beneficial for some people. I nie wyłącza z tego, co może być korzystne dla pewnych osób. So, therefore he says, apachitam first, there has to be prayaschita, there has to be atonement. I dlatego mówi, że najpierw należy wykonać prayaschita, czyli pokutę. The idea of this is essentially counteraction. You do some action, it's not very good, whatever. So you need to do something that will counterbalance. So you're doing a balancing act. Ideą tego jest pewne przeciwdziałanie. Zrobisz coś niewłaściwego, to dlatego musisz wykonać jakiś inny czyn, żeby to zrównoważyć. To which Maharaj Przegląd replies with this famous analogy of the elephant bathing. I na to Maharaj Parikshit odpowiada tą swoją słynną analogią kąpiącego się słonia. Elephants bathe in water, then they come out of the water, then they throw mud or dust, whatever, all over themselves. They have a reason why they do that. Słonie kąpią się w wodzie, wychodzą z tej wody i następnie obrzucają się czy to błotem, czy kurzem, jaki tam jest dostępny. Oczywiście służy to pewnemu celowi. Elephants are highly sensitive to sun. Słonie są bardzo wrażliwe na słońce. So they need to cover themselves like that. Muszą się w ten sposób okryć. But the analogy, and there are so many analogies in the Bhagavatam, of course, is cleansing oneself and then just making oneself dirty again. Similarly, doing sinful activity, doing counteraction, and then more sinful activity. What's the point, says Maharaj Przegląd. Ale analogia jest taka, Bhagavatam jest pełno różnych analogii, że kąpiesz się, następnie się znowu zanieczyszczasz, znowu kąpiesz, znowu zanieczyszczasz. Więc o co ostatecznie w tym chodzi? So Shukadeva Goswami says, okay, you didn't buy that. Shukadev Goswami mówi, no dobrze, nie kupiłeś tego. Well, he didn't exactly say that, but that's the implication. Okay, that didn't convince you. How about this? Nie powiedział tego dosłownie, ale chodziło o to, że no skoro to Ciebie nie przekonało, no to co powiesz na to? Tapasa brahmacharyena shamena cha damena cha tyagena satyashochavyam yamena niyamena va. How's that? Is that okay? Brahmacharyena i tak dalej. Więc co jeśli chodzi o to? Czy to przekonuje Cię? Yeah, doing austerity, practicing brahmacharya, being equiposed, controlling the senses. Wykonywanie wyrzeczeń, praktykowanie brahmachari, bycie zrównoważonym, kontrolowanie zmysłów. Renouncing, being truthful, being clean. Wyrzeczenie, bycie prawdomównym, bycie czystym. Yama, niyama, yoga, all these nice things. Yama, niyama, yoga, wszystkie te wspaniałe rzeczy. And Maharaj Parikshit's not convinced. Maharaj Parikshit nadal jest nieprzekonany. It just sounds like more of the same. They say in German, das Gleiche in grün, the same in green. You say it like that in Polish? No.
Po polsku może jest takie powiedzenie, to samo wino w nowych butelkach. Same wine in new bottles. Okay, yeah, that's an example. That's an analogy too. Tak, to jest jakaś analogia. Yeah. I don't think Vaishnavas thought of that example. Ale nie myślę, że Wajśnawowie wymyślili ten przykład. So finally, in verse 15, Shukadev comes to the point. Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayana haghang dunvanti kartsnyena niharam iva vaskara. That pure bhakti, this is what it's about. I ostatecznie w 15 wersecie Maharaj Parikshit dochodzi do tego punktu, że czyste bhakti to jest to. Vasudeva parayanaha, those for whom Vasudeva is the ultimate. Vasudeva parayanaha, czyli ci, dla których Vasudev jest ostateczny. So some persons, Kechit, those who are doing, who have Vasudeva as everything, by practicing pure bhakti, Pewne osoby, Kechit, ci, dla których Vasudeva jest wszystkim, poprzez wykonywanie bhakti, agam dunvanti, their sins are dispelled, and then he gives the example. Kartsnyena, thoroughly, niharam iva, like clouds are dispelled by the sun. Agham dhunvanti, czyli te grzechy są tak zupełnie rozproszone, tak jak mgła przez wschodzące słońce. Mgła. 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 Yes. Okay, so this is going to be a major, put this one up on the flagpole. This is a big theme in the Bhagavatam. Pure devotion. Także możecie to napisać na fladze. Jest to jeden z głównych tematów Bhagavatam. Czyste oddanie. And then he's going to say that the best path is the one that's followed by the Narayana Parayana or Vasudeva Parayana. I następnie mówi, że najlepszą ścieżką jest ta, którą podążają Narayana Parayana, czyli czy Vasudeva Parayana. Now, at this point we may say, well, that's really great, but, let's get real. W tym momencie możemy chyba powiedzieć, tak, to jest bardzo dobre, ale zejdźmy na ziemię. What about real people? Co jeśli chodzi o prawdziwych ludzi? What about people like me for whom, I want to dedicate my life to the Lord, but, life's complicated. Co jeśli chodzi o ludzi takich jak ja? Tak, chcę się podporządkować Panu, ale życie jest skomplikowane. Life's complicated and so many things happen and you may have the best of intentions, but things don't always work out the way you'd like them to. Życie jest bardzo skomplikowane, możesz mieć dobre intencje, ale rzeczy nie zawsze wychodzą tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. And so, Shukadev begins to narrate the story of Ajamila as an example of someone who is not a Vasudeva or Narayana Parayana. Więc wówczas Parikshit zaczyna opowiadać historię Ajamili, tego, który nie jest Vasudeva czy Narayana Parayana. And he's saying that even someone who's imperfect can be protected by doing devotional service, be protected from seeing Yamaraj. I mówi, że nawet ktoś niedoskonały poprzez proces służb oddania może być ochroniony od spotkania z Yamarajem. Now, in our culture, we don't, you say, well, do this and it'll keep you from seeing Yamaraj. And we kind of say,
Who? W naszej kulturze to nie jesteśmy dokładnie tacy, że mówimy rób to i to powstrzyma cię od spotkania z Maharadżem. Gdybyśmy to komuś Gdybyśmy to powiedzieli, to ci słuchacze by się zapytali z kim? And so, you know, when you invite, oh, now we're going to hear how we can avoid Yamaraj, we think, yeah, so what? I gdybyśmy reklamowali nasze spotkania, jak możemy uwolnić się od spotkania Yamaraja, to ludzie by zapytali, no i co? Oh, we're accustomed to see Yamaraj. We see Yamaraj all the time. Jesteśmy przyzwyczajeni do widzenia Yamaraja, widzimy go przez cały czas. Yeah, so much hellish condition and so many hellish people we meet. Jest tak wiele piekielnych warunków i tak wiele piekielnych ludzi spotykamy. Yamaraj can't be that bad. Yamaraj nie może być taki zły. And those sufferings of punishment for sinful activity, they can't be that bad. I te cierpienia, które są karą za grzeszne czynności, nie mogą być aż takie złe. Well, the story of Ajamila is intended to help us understand that, for one thing, that it may very well be quite horrible, because when he sees the Yamadutas, he is terrified. Także jedną z nauk historii Ajamili może być to, że tak naprawdę to spotkanie może być naprawdę okropne. Gdy on widzi Yamadutów, to jest naprawdę zatrwożony. All right, so he starts the story of Ajamila, and we know what happens. Ajamila is, he's a nice Brahmin who is out, you know, doing something quite innocuous, you know that word? Innocuous. Quite innocent. He's just going to collect flowers and other ingredients for puja. Także zaczyna opowiadać tą historię Ajamili, którą wszyscy znamy, że on jest młodym braminem, który wykonuje całkiem niewinną czynność, idzie do lasu nazbierać kwiaty do pudży. And what happens? He sees a couple who are engaged in some sort of intensive interaction, shall we say? I co się dzieje? Spotyka parę, która jest zaangażowana w bardzo intensywną wymianę, można powiedzieć. How to put these things, you know, in a civil way. Anyway, and he becomes completely overwhelmed with what he sees. I jak można tak cywilizowanie nazwać te czynności? Także ostatecznie widząc to, jest zupełnie oszołomiony. So we get a story of a fall down. Także mamy historię upadku. Now, let's think back to Canto 5. In Canto 5 we get the story of Bharata. Wróćmy do 5. pieśni. Tam mamy historię Bharaty. Bharata is practicing yoga. He's alone on the bank of a river. He's doing fine. He's also minding his own business. Bharata praktykuje jogę, siedzi nad brzegiem rzeki, tam medytuje. Wszystko jest w porządku, zajmuje się swoimi sprawami. When something happens, there's a tiger. No, I think it's a lion. It's a lion. The lion attacks this deer, and he ends up becoming the foster parent of the deer cub. Aż coś się dzieje. Lew atakuje brzemienną łanię i ostatecznie kończy się to tak, że on staje się przybranym rodzicem tego jelonka. This is also a story of a fall down. To również jest historią upadku. Now, what's the difference between the two? A jaka jest różnica między tymi dwoma? Well, one difference is the rate of fall down. Jedną różnicą jest szybkość upadku. Bharata is a gradual slipping, whoops, and then he's gone. Bharata tak stopniowo obniża się, obniża, aż w końcu go nie ma. Although I have another take on that story, but that's another subject.
Whereas Ajamila is in one moment practically. Mam też inną wizję tej historii, ale to już jest inny temat. Podczas gdy Ajamila, on praktycznie zajęło mu to chwilę. The next scene in this account we have is that he's married to the woman who he had previously seen with some other man, and now he's 88 years old and he has 10 kids. W następnej scenie widzimy już tego Ajamilę, który poślubił tą kobietę, którą widział tam wcześniej. Ma 88 lat i 10 dzieci. And the problem is how he's been maintaining them all is by various improper activities, stealing, robbing. Not much details given, but Problemem jest, jak on utrzymywał ich wszystkich. Angażował się w kradzieże, napaści. Nie ma zbytnich szczegółów. now there's a bit of an echo in this story to the Bhagavad Gita, and we'll see this many times in Srila Prabhupada's purports. He'll call attention to some verse in Bhagavad Gita. Jest pewne echo Bhagavad Gity w tej historii i w znaczeniach Srila Prabhupada bardzo często to widzimy, jak on cytuje różne wersety z Bhagavad Gity. So the fall down of Ajamila we could look at as an illustration, as a commentary on two verses in chapter 2 of Bhagavad Gita. I'm thinking of verses 62 and 63. Dhyayata Vishayan Pumsa. Ten upadek Ajamili może być ilustracją do dwóch wersetów z drugiego rozdziału Bhagavad Gity, mianowicie wersetu 62 i 63 Dhyayata Vishayan Pumsa. There's another comparison or contrast we can make with the story of Bharata. Jest też inne porównanie, czy taki kontrast z historią Maharaja Bharaty. And that is that Ajamila is a Brahmin, whereas Bharata is a Kshatriya. Mianowicie to, że Ajamila jest Brahminem, podczas gdy Bharata Kshatriyą. What significance that has may not be very great, but at least to show that both of them are treated in a kind of similar way in terms of the dangers. Istota tego może nie być bardzo wielka, ale chodzi o to, że zarówno jedni, jak i drudzy narażeni są na podobne niebezpieczeństwa. Now in this chapter 1 we get another sort of motif, if you like, and that is the idea of attachment to a child. I w tym pierwszym rozdziale jest też inny motyw, mianowicie przywiązanie do dziecka. As a source of degradation. Jako źródło degradacji. Not exactly, well, this is where the richness of the story comes, because what it turns out is that the attachment to the child is going to be his salvation. Ale tu widzimy bogactwo tej historii, gdyż to właśnie to przywiązanie do dziecka było źródłem jego wyzwolenia. But the Bhagavatam shows a certain tone, which it's already shown in Canto 4 in one particular passage. I'm pointing to verse 26, chapter 1. When Ajamila chewed food and ate it, he called the child to chew and eat. Więc to przywiązanie do dziecka też jest tak wspomniane w 4. pieśni Bhagavatam i tutaj jest to opisane w 26. wersecie 1 rozdziału. Gdy Ajamila żuł i jadł, to wołał swojego syna, by ten też żuł i jadł. And it goes on like that, how he would have his child with him doing everything that he would do. I dalej są opisy, cokolwiek on robił, to wołał swoje dziecko, by robiło to, co on. And I would suggest the Bhagavatam is being a little bit cheeky here, a little bit sarcastic. Także Jan powiedział, że to Bhagavatam jest tutaj takie trochę sarkastyczne.
echoing again a passage in Canto 4 in the story of Puranjana. Także jest to echem historii z czwartej pieśni Bhagavatam, mianowicie historii Puranjany, Where Puranjana is always with his wife, the queen, and he's always doing whatever she does. Tam Puranjana zawsze jest ze swoją żoną, królową i robi cokolwiek ona robi. So it says, when she would eat, then he would also eat. When she would sit, he would sit. When she would smile, then he would smile, and so on and so forth. Tam jest It's a long, powiedziane, humorous passage like that. że gdy ona jadła, to on jadł, gdy ona siadała, to on siadał, gdy ona się uśmiechała, on się uśmiechał. I tam jest cały taki opis humorystyczny. So whatever she was doing, he would do, and in other words, he was very attached to her, and this was a problem. Także jego problemem było to, że on był bardzo przywiązany do niej, już robił wszystko, co ona robiła. So here the similar idea, Jamila is attached to his son. But again, now there's a turnaround because his attachment is going to liberate him. Tu jest dokładnie ta sama historia, jak Jamila jest tak bardzo przywiązany do swojego syna. Niemniej jednak tutaj sytuacja się o tyle odwraca, że to właśnie to przywiązanie do syna wyzwoliło go. Now at this point, what I was thinking to do, let's see, yes, here we are, is to share with you a little bit. I think I'm not going to try to get through the whole 6th canto in these sessions. Także teraz chciałem zrobić coś dla odmiany, a myślę, że nie będę w stanie omówić całego 6. kanto w ciągu tych 3 dni. This story about Jamila is really quite significant, so we can linger on it a little bit. Ta historia Jamili jest naprawdę ważna, więc myślę, że możemy poświęcić jej trochę więcej uwagi. And one thing that I recently wrote something for a book which I'm preparing, a kind of, the book is an abridged Bhagavatam I'm preparing together with Radhika Raman Prabhu. Ostatnio napisałem coś do książki, którą piszę wspólnie z Radhika Ramanem Prabhu, która jest streszczeniem Bhagavatam. And one thing we're doing, we're planning 4 appendices. I planujemy 4 dodatki. And each of these appendix will focus on one passage in the Bhagavatam and elaborate what the commentators say about that particular section, group of verses. Każdy z tych dodatków będzie omawiał pewną część Bhagavatam i będzie omawiał, co różni komentatorzy mówili o tych wersetach. So, I thought to share with you a little bit from what I've written on the first 3 chapters of the story of Jamila. Także chciałem się podzielić z wami tym, co napisałem odnośnie tej historii Jamili. Shall I do that? Chcecie tego? We don't have much time, actually. It's kind of time to stop now. Tak naprawdę nie mamy wiele czasu. W zasadzie wypadałoby już pomału kończyć. But we could continue tomorrow evening. Ale jutro wieczór będziemy mogli kontynuować. Yeah. Let's see. Yeah, I think I'll stop there, unless someone has a comment or a question. Także myślę, że na tym skończę, chyba że ktoś ma jakiś komentarz albo pytanie. Dvija Vara Prabhu. Question. Maharaj, you mentioned on the beginning that the motive is Shuddha Bhakti or pure devotion. Maharaj, mówiłeś na początku, że motywem jest Shuddha Bhakti, czyli czyste oddanie. I'm just curious, does it refer to the childhood of Ajamila when he was practicing devotional service? Tak się zastanawiam, czy to odnosi się do dzieciństwa Jamili, w którym praktykował służbę oddania. Or to his later part when he got a second chance to develop this love for Krishna? Czy do jego późniejszego życia, gdy miał tą powtórną szansę rozwijania miłości do Kryszny. Because by definition we know that
pure devotion is activities done to please Krishna, what Krishna likes. Wiemy, że z definicji czystym oddaniem jest wykonywanie czynności dla Kryszny, tego co Krishna lubi. And Ajamila at that moment he was not really thinking to please Krishna. A w tamtym czasie Ajamila tak naprawdę nie myślał o zadowoleniu Kryszny. So how to understand that this relates to the pure devotion, like in general? Więc jak zrozumieć, że to odnosi się do czystego oddania? Exactly this topic is what comes up in these commentaries. To właśnie dokładnie ten temat poruszam w tych komentarzach. So if you can wait for tomorrow. Także możesz poczekać do I'm jutra. trying to make a teaser to get you to come back. Tak chcę was po prostu skusić, żebyście wrócili jutro. Because I know some of you are thinking, oh boy, this is getting pretty academic. I don't know if I'm going to come tomorrow evening. Wiem, że niektórzy z was myślą, to jest takie bardzo akademickie, nie wiem czy jutro wieczór przyjdę. I think I'll just go to the kirtan tomorrow Może po prostu pójdę jedynie na kirtan. and eat cake. Będę jadł ciasto. Yeah. Yes, Krishna. Can you give example of this humor of Bhagavatam? Or you should, Humor in the Bhagavatam. not Yes. not humor, but also Comedy, irony. Mógłbyś wspomnieć, podać jakiś przykład tego humoru czy ironii w Bhagavatam? Swami, like, making irony from the Vedas, or Czy Shukadeva Goswami robi ironię z Ved? Czasami. Yeah, sometimes he's doing that. He seems to be kind of goofing a little bit on the Veda. Tak, czasami sobie trochę żartuje z Ved. Yeah, because well, I meant okay. One example I mentioned is the Puranjana story, which is an extended allegory. Jedną rzecz już wspomniałem, właśnie tą historię Puranjany, która jest taką rozwiniętą alegorią. And yeah, that's one of the. It's a kind of motif with an element of irony or humor that Shukadeva Goswami is kind of making fun of the whole karma kanda approach to life, the strict following, observing of the rituals of yajna and so on, because he's pointing out again and again that it doesn't work. You can't really make it. Whenever you try to do it, it's going to mess up one way. Także jest to taki motyw będący ironią czy humorem z tej całej sekcji karma kandy. Jest ukazane, że cokolwiek byś nie robił, to zawsze mogą wyniknąć jakieś problemy, zawsze pojawi się jakiś błąd, także ostatecznie i tak nie osiągniesz tego upragnionego rezultatu. Another example is the story of how Vritrasura becomes Vritrasura. Innym przykładem jest to, jak Vritrasura został Vritrasurą. How does Vritrasura become Vritrasura? Jak Vritrasura został Vritrasurą? That's in the 6th canto. To jest w 6. pieśni. Yes, the curse of Parvati. Tak, klątwa Parvati. And why did Parvati curse him? A dlaczego Parvati go przeklęła? Chitraketu? Chitraketu? Because he was laughing. Because he was laughing. Bo He się śmiał. On się śmiał. He thought what he saw was really funny. Pomyślał, że to, co zobaczył, było naprawdę zabawne. And Parvati didn't think it was funny at all. A Parvati wcale nie uważała tego za zabawne. That's pretty funny. To jest całkiem śmieszne. One person sees something as funny and the other doesn't see it as funny. Jedna osoba widzi coś jako śmieszne, a inna nie widzi tego jako śmieszne. But we can sympathize with Chitraketu for thinking it was funny what he saw. Ale możemy tak sympatyzować z Chitraketu, że to było śmieszne to, co on widział. Because what did he see? He saw Lord Shiva together with Parvati surrounded by sages. A co on widział? Widział Pana Shivę z Parvati otoczonych mędrcami. And the Bhagavatam is not very explicit about exactly what the situation was with Shiva and Parvati. Bhagavatam tak nie wnika w szczegóły, jaka dokładnie była sytuacja tam z Shivą i Parvati. But the implication was they were in
somewhat what might be a otherwise embarrassing situation, and they were surrounded by sages. What a wild scene. Ale z kontekstu możemy zrozumieć, że to była jakaś sytuacja, która normalnie byłaby uważana za taką frapującą i było to w otoczeniu mędrców. But what makes the whole thing to me even funnier is that Kshetra was surrounded by women while he was wandering about and came across this scene. Ale to, co tak mnie najbardziej rozśmiesza, to, że w momencie, gdy Kshetra przyszedł i zobaczył tą scenę, to on sam był otoczony kobietami. And by this time, he was supposed to be already self-realized. He had already had darshana of sankarsana. A w tym He had momencie, become perfected. w tym momencie on powinien już być samozrealizowany. On miał darshan, sankarshana, także powinien osiągnąć doskonałość. So you think, right, so then what's he doing with all these, I think they're apsaras surrounding him, what's going on here? Także możesz zapytać, co on tu robi w otoczeniu tych apsar, co tu w ogóle się dzieje? So, quite a humorous scene, I would say. Także z mojego punktu widzenia jest to bardzo humorystyczna scena. I explained in one article that I wrote, presented at a conference, there are two kinds of humor. W jednym artykule, który napisałem na pewną konferencję, wspominam, że są dwa rodzaje humoru. In the Bhagavatam there's laughing at and there's laughing with. W Bhagavatam to jest śmianie się z kogoś i śmianie się wraz z kimś. So in the description of Krishna's childhood pastimes, it's mainly laughing with. We read about the things that Krishna does and we want to laugh with him. W opisach dziecięcych rozrywek Kryszny mamy głównie ten humor śmiania się wraz z. Tam czytamy opisy, co Krishna robił i chcemy się śmiać razem z nim. Kshetra was laughing at Shiva and Parvati. Kshetra natomiast śmiał się z Shivy i Parvati. And therefore Parvati took offense. She thought that's not funny. I dlatego Parvati się obraziła. Ona pomyślała, że to nie jest śmieszne. Then Kshetra becomes Vritra, then as we read about the problems that Indra has, our tendency is to laugh at Indra. I gdy Kshetra stał się Vritrasurą, tam mamy opisy kłopotów, jakie przechodził Indra, to mamy tendencję, by śmiać się z Indry. We don't feel too much sorry for him. We just think he's kind of, well, Indra in the Bhagavatam, he's always a bit clueless. Tak nie bardzo ubolewamy nad nim. Tak w Bhagavatam często Indra jest opisany jako zagubiony. Yeah. Bezmyślny. Yes, Martin. Yes. I have a question. Because in Srimad Bhagavatam, the story about Ajamil is like, is it a short story? Like, because I heard that the story is actually longer. Like in Srimad Bhagavatam, it says that Ajamila screamed Narayan, Yeah. was calling his son, and then Vishnudutas came, and Yamadutas came, and then there's conversation between them, and then Vishnudutas saved him, Yeah. took him. But I heard it wasn't exactly like that they initiated him, and then he gave up everything, and then he focused on chanting, and in the moment of the death he come back. So which story is that? Okay. Ja chciałem wyjaśnić, jak to dokładnie było w tej historii z Ajamilą, dlatego że w Bhagavatam jest to opisane, że gdy on umierał, zawołał Narayana, przyszli Vishnuduci, przyszli Yamaduci, ale jak gdzie indziej słyszałem taką bardziej rozwiniętą historię, jak to Vishnuduci go inicjowali, on tam wszystkiego się wyrzekł i także która historia jest właściwa. In the Puranas, there are many variations on many of the stories in the Bhagavatam.
w Puranach jest wiele różnych wariacji tych historii opisanych w Bhagavatam. And some of them may be more detailed than we find in the Bhagavatam. Niektóre z nich mogą być bardziej szczegółowe niż te opisy z Bhagavatam. But we accept, because we follow Jiva Goswami, who analyzes why we accept the Bhagavatam as the final authority. So we take it that the Bhagavatam is giving the final version. Także my przyjmujemy Bhagavatam jako przedstawiając ostateczną wersję i Jiva Goswami wyjaśnił, dlaczego należy Bhagavatam przyjąć w ten sposób. And the sweetness of this account is that it highlights just how powerful the holy name is. I słodyczą tej rozrywki jest to, że ona tak ukazuje, jakie potężne jest święte imię. Jakie potężne. Yes. But there may be details in other Puranas which on occasion could give us a richer understanding of a particular narrative. Ale w innych Puranach mogą być jakieś historie, które dają nam jakieś bogatsze zrozumienie pewnych historii. But I'm personally not familiar with the more elaborate story. Ale ja tak osobiście nie znam żadnej bardziej szczegółowej historii. That's not to mean it may not be there. Co wcale nie oznacza, że jej nie ma. But I guess my point would be if we don't get, it's okay, we may, be aware of such stories, but it's nice if we always come back to the Bhagavatam. Oczywiście możemy być świadomi jakichś innych historii, może to być dobre, ale ważne, żebyśmy zawsze wracali do Bhagavatam. Because this is the Purana that's meant for us. To jest Purana przeznaczona dla nas. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam. We want to become completely free from envy, and Bhagavatam is the way to do it. Chcemy całkowicie uwolnić się od zazdrości i Bhagavatam jest sposobem, jak to zrobić. Okay. One last question. Ostatnie pytanie. Comment. Maharaj, bo wiele czynników wpływa na to, że nie mamy smaku, czy po prostu nie rozumiemy Śrimad Bhagavatam w taki sposób, jak ty odkrywasz? There are many factors why we don't have such a taste or such an understanding of Bhagavatam as you are revealing to us. Choćby te, o których mówiłeś dzisiaj. Choćby te, o których dzisiaj Like, for example, the ones that you mentioned today. Ja miałabym takie pytanie, ewentualnie prośbę. Czy to opracowanie, nad którym teraz pracujecie? So my question or my request is this commentary that you are now working on. Czy ewentualnie byłaby taka możliwość, żebyś to nagrał i żebyśmy na także cieszyli się z tobą? Would it be possible for you to record it so we can also enjoy it with you? You mean the book that we're doing? Pytasz o tą książkę, którą piszemy? Ewentualnie wersety. Or just the verses? Well, we can see. Możemy zobaczyć. Maybe eventually someone can translate it into Polish. Może ktoś nawet mógłby przetłumaczyć to na polski. Don't get me started. I'll start promoting the first of the 2 volumes. Maybe tomorrow or maybe Sunday, not now. Jutro, czy może w niedzielę zacznę promować pierwszy z tych 2 tomów. Yeah, there are actually 2 volumes. The first one's already out. I may have shown you last year, I don't remember. To są 2 tomy i pierwszy już się ukazał. Już nie pamiętam, czy pokazywałem wam go w zeszłym roku. Yeah, I should. Okay. Right then. So, yes. I agree, Kishore Prabhu. It's really time. Zgadzam się z Kishore Prabhu, naprawdę już jest czas. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.
Thank you for your attention, and you're welcome to come back tomorrow evening. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was na jutro wieczór. Szla Krishna, Kshetra, Swami Maharaj.